Witajcie moi drodzy na kanale Co ugotujemy to Jemy. Dzisiaj, moi drodzy, zrobimy paprykę marynowaną. Kiedyś kupowałam taką paprykę w słoikach, grillowaną i marynowaną właśnie w słoikach, bez skórki. Bardzo mi ona smakowała, ale pomyślałam sobie, że co to dla nas trudnego, prawda Marysiu? Tak. Zrobić taką paprykę własnoręcznie. W związku z tym, no, aby też mieć taką swoją, z takimi przyprawami, które najbardziej lubimy, a wychodzi naprawdę rewelacyjna. W związku z tym zrobiłam taką paprykę i ona się pięknie sprawdziła. I już w tym sezonie zdarzyła się okazja, bo mamy już promocję w sklepach na świeżą polską paprykę, bo już się sezon rozpoczął na paprykę i ja już z tej promocji skorzystałam. I dzisiaj właśnie pokażemy, jak własnoręcznie zrobić papryczkę, która będzie pyszna i na całą zimę nam starczy, bo w słoikach ją zamkniemy i zamarynujemy. A my zabieramy się Do roboty. do roboty. Puk! Puk! Co trzeba przygotować, żeby zrobić pyszną paprykę? Przede wszystkim paprykę właśnie. Mamy tutaj przecudną, dojrzałą i bardzo wybarwioną na czerwono paprykę, czyli się świetnie nadaje. Jest jej około 2 kg. I teraz, moi drodzy, na zalewę potrzebujemy litr wody, 3 liście laurowe, gorczycę, kilka łyżeczek, 5 kulek ziela angielskiego, łyżeczkę soli, plasterki czosnku, 200 ml octu 10% i również, moi drodzy, zamiast cukru my użyjemy miodu. Około 200 ml miodu. Jest to miód z własnej pasieki, z pasieki z pasją, którą bardzo polecamy. Popatrzcie, jest to miód, który jest skrystalizowany i zobaczcie, jakiej on jest konsystencji wspaniałej. Czyli nie jest twardy, jest taki dość nawet i lejący, ale nie jest rozgrzewany. To jest ta tajemnica właśnie tej pasieki, że ten miód zachowuje pełnię składników odżywczych, antybiotycznych i mineralnych, bo nie jest podgrzewany, a jednocześnie jest w takiej konsystencji. Także w ogóle polecam tą pasiekę. Gdzieś tam w opisie będzie do tej pasieki właśnie link. No i moi drodzy, najpierw rozpoczynamy od robienia zalewy, czyli wstawiamy zalewę, żeby się zagotowała, czyli wrzucamy, Marysiu proszę wrzuć do tego garnka te przyprawy, sól też możesz wsypać, ocet, wlej także. A czosnek będziemy już bezpośrednio do słoiczków wkładać. No i oczywiście miód również należy dać. Oczyszczamy, moi drodzy, paprykę. Weź Marysiu nożek, możesz też przekrajać na pół. Przekrajamy na pół i wyjmujemy te nasionka ze środka. I wykrawamy też te białe części. Wykrawamy albo wyjmujemy je. Poopowiadam Wam jeszcze troszeczkę w ogóle o papryce, bo papryka nie jest naszym rodzimym warzywem. Pochodzi z terenów Ameryki Środkowej, z Meksyku i Gwatemali, a także z południowo-zachodnich rejonów Ameryki Północnej. No i do Europy dotarła ze wschodu jako pieprz turecki, albo także razem z wyprawą Kolumba. Początkowo nie była ona traktowana jako warzywo do jedzenia. Początkowo uprawiano ją jako ozdobną roślinę, a czasami stosowano jej owoce czy też inne części rośliny jako lekarstwo.
Dopiero później przekonano się, jak wspaniałe właściwości ma to warzywo. I co się okazuje? Co ciekawe w ogóle, że papryka ma właściwości przeciwzapalne, antyseptyczne, przeciwnieżytowe nawet. Jeśli ktoś jest na przykład chory, ma nieżyt nosa, katar, przeziębiony jest, powinien spożywać więcej papryki, bo ma mnóstwo witaminy C. Jest to jej wielka zaleta. I pochodzi ona z rodziny psiankowatych, czyli z tej samej rodziny, co i pomidory. A jak wiemy, pomidory mają dużo likopenu, tak samo jak i papryka. Ma również dużo tego składnika, który jest bardzo zdrowy dla serca, dla układu krążenia. I często się mówi, że papryka, tak jak i pomidory, ma działanie przeciwko ciśnieniowe. Jeśli ktoś ma problemy z ciśnieniem, powinien jeść dużo papryki. Więc są to takie ciekawostki dotyczące naszego zdrowia, a jest ich naprawdę wiele, bo papryka ma wiele właściwości, nawet i ma właściwości przeciwrodnikowe, czyli zapobiega rozwojowi na przykład nowotworów czy zaćmi. Niektórzy nawet badacze mówią, że jest dobra dla chorych na chorobę Parkinsona, czy zapobiega tej chorobie. Wiadomo, że zawsze trzeba pewien rozsądek w tych wszystkich doniesieniach zachować. Natomiast badania wskazują na te działanie, na działanie właśnie tych przeciwutleniaczy, w są w tym warzywie, a im bardziej czerwona papryka, tym lepiej. Jeśli chodzi o witaminy, to ma prowitaminę A, witaminę E, witaminę C, także jest pełna wielu dobroczynnych składników, ale co ciekawe, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na takie bezkarne jedzenie papryki, szczególnie w tej ostrej jej postaci, bo na niektórych działa przeczyszczająco. Teraz układamy naszą paprykę na tej blasze właśnie. Układaj, Marysiu, proszę. Jedna przy drugiej. O. A najlepiej, moi drodzy, to jeść paprykę na surowo. Pyszna, nie? Słodziutka nawet. Także polecamy na surowo. Jak najwięcej jedzcie papryki. A to, co nie zjecie, nie zdążycie zjeść, to wkładajcie do słoików. Papryka już jest upieczona. U nas trwało to 20 minut. Bardzo dobrze, że brzeszki papryki są delikatnie spieczone. To nada też innego smaczku naszym paprykom już w słoiku. To jest korzystna sytuacja. A teraz przykrywamy z wierzchu drugą blachą i damy papryce zaparować, żeby mogła ostudzić się i jednocześnie, żeby łatwo było tą skórkę zdjąć później. Stawiamy na mały gazik, żeby się powoli podgrzewała nasza zalewa. Więc tak, my tutaj działamy, obieramy nasze papryczki i zaraz po obraniu należy wkładać je do słoików. Słoiki, moi drodzy, nie wypełniamy do samego końca. I teraz zalewamy naszą zalewą. Po potrząśnięciu naczyniem pozostało tyle wody, bo powietrze się wydostało. Więc tak, szczelnie zakręcamy i pasteryzujemy 10 minut. Więcej nie trzeba, bo zalewa była gorąca. Więc chodzi tylko o zamknięcie słoików, a są to papryczki w occie. W związku z tym ocet także działa konserwująco.
Moi drodzy, tak wyglądają nasze słoiczki. Jeszcze jeden, 3 takie duże słoiki wyszły z 2 kg papryki. Może to nie jest dużo, ale taki otwarty słoik można przechowywać w lodówce, jeżeli od samego początku oczywiście nie zniknie. Polecamy, moi drodzy, ten przepis, szczególnie ten z miodem, ale jeżeli na przykład ktoś nie chce użyć miodu, można zamiast miodu taką samą ilość cukru przygotować, czyli 200 g cukru i także wyjdzie, chociaż już nie będzie miał tego miodowego posmaczku, tak, który mają akurat te papryki właśnie robione z miodem. Więc tak, my się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!